Do Ziemi zbliża się kometa. Pojawia się raz na 50 tysięcy lat. Ostatnio była widziana w tych okolicach za czasów Neandertalczyków. Mowa o obiekcie C2022 E3 ZTF. To kometa długookresowa, czyli możliwość jej obserwacji i zbadania wypada raz w życiu. Odkryto ją w roku 2022, gdy znajdowała się w okolicach Jowisza. Wspomniana kometa zbudowana jest z lodu, jej średnica to około 1 km. Na zdjęciach ma zielonkawy kolor, jest mniejsza niż kometa Neowise, którą obserwowaliśmy latem 2020 roku, ale ZTF powinna być też dobrze widoczna, bo obliczenia wskazują, że będzie bliżej naszej planety. 12 stycznia osiągnie ona peryhelium, czyli punkt najbliżej Słońca i od tego momentu zacznie zbliżać się do Ziemi. Perygeum, czyli punkt najbliższy Ziemi, osiągnie około 1-2 lutego. Będzie na tyle blisko, że zaobserwowanie jej gołym okiem nie będzie stanowiło problemu. Powoli rozpoczyna się okres najlepszej widoczności komety. Najlepsze godziny do obserwacji wypadają po północy, wtedy też kometa będzie wyżej nad horyzontem, co ułatwi jej znalezienie na niebie. Czego szukać? Gołym okiem niewielkiej smużki. Szans na obserwację warkocza raczej nie będzie. W lornetce aparacie będzie zdecydowanie lepiej. Powinna pokazać się zielonkawa koma oraz warkocz pyłowy. Właściciele teleskopów oraz osoby potrafiące wykonać serię zdjęć, a następnie je zestakować w celu uzyskania lepszego szczegółu, będą mogli zobaczyć warkocz jonowy. Kiedy kometa znów powróci na nasze niebo? Nie wcześniej niż za kolejne 50 tysięcy lat. No to teraz najważniejsze, gdzie szukać jej na niebie? Żeby to ustalić, posłużymy się znaną już Wam aplikacją Stellarium i podobnie jak to robimy w przypadku satelitów, wyznaczymy jej pozycję na nieboskłonie. Jednak w przeciwieństwie do satelitów nie będzie to orbita, a efemerydy. Dzięki temu uzyskamy obraz położenia komety na niebie w przyszłości dla dowolnej godziny obserwacji. Zobaczmy, jak to wygląda w przedziale od 12 stycznia, czyli od peryhelium na 30 dni do przodu. Obliczamy efemerydę i otrzymujemy wyrysowany obraz podróży komety po nieboskłonie. Każdy z tych punkcików reprezentuje kolejny dzień z przedziału pomiędzy 12 stycznia a 12 lutego dla godziny 18. Żeby zobaczyć, jak to będzie się zmieniać w trakcie upływu nocy dla każdego z tych dni, wystarczy uruchomić upływ czasu, a punkty wskażą położenie komety dla dowolnej godziny ze wskazanego zakresu dat. Sprawdźmy. Upływ czasu włączony, minuty przeskakują w przyspieszonym tempie i otrzymujemy animację zmiany położenia komety w każdym dniu. Teraz wystarczy, że zatrzymacie to nagranie, zrobicie screena i będziecie wiedzieli, gdzie każdego dnia o wybranej godzinie jej szukać. Kometa będzie najbliżej nas na początku lutego, jednak w tym czasie Księżyc będzie zbliżał się do pełni i może utrudnić obserwacje. Dlatego najdogodniejszym terminem wydaje się okres pomiędzy 21-22 stycznia, kiedy to Księżyc będzie w nowiu i nie zakłóci swoim blaskiem obserwacji. Kometę można wypatrywać na niebie za pomocą przyrządów optycznych już od kilku tygodni, jednak okazji do tego nie było zbyt wiele. Pogoda skutecznie utrudnia nam to zadanie. Mam nadzieję, że do połowy lutego, bo mniej więcej do tego czasu będzie można oglądać kometę, znajdzie się wieczór z bezchmurnym niebem, bo jak nie teraz, to kolejna okazja na łapanie C2022 E3 ZTF dopiero za 50 tysięcy lat. Pewnie wtedy z punktu widzenia naszych potomków to my będziemy Neandertalczykami.